Widmo fal elektromagnetycznych dzieli się na następujące zakresy. Fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, nadfiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. Mikrofale to fale radiowe wykorzystywane w komunikacji satelitarnej, telewizji, radarach czy kuchenkach mikrofalowych. Jesteśmy w internetowym laboratorium fizyki przy eksperymencie, w którym badamy efekt Michelsona, w którym to wyznaczamy długość fali promieniowania mikrofalowego. Układ składa się z nadajnika mikrofal, zwierciadła półprzezroczystego, które tutaj jest w formie właśnie takich prętów, zwierciadła odbijającego 100%, drugiego zwierciadła odbijającego 100% oraz odbiornika. Promieniowanie dzieli się na tej siatce. Część odbija się od jednego zwierciadła, część od drugiego. Razem schodzą się, interferując w detektorze odbiorczym. I w momencie, kiedy będziemy przesuwali jedno z tych zwierciadeł, na przykład to, zaobserwujemy na ekranie zmianę intensywności promieniowania docierającego do detektora. Pozwala to na wyznaczenie długości fali promieniowania. Tu jest, powiedzmy, przesunięcie, jak zobaczymy na ekranie, to jest przesunięcie zwierciadła o połowę długości fali powoduje to, że w detektorze mamy kolejne maksimum, prawda? Jeżeli skończyliśmy na maksimum i przesunęliśmy pół długości fali, to pojawia się kolejne maksimum. No właśnie, w tej chwili uruchomiony został to zwierciadło i można będzie zobaczyć, jak przesuwając jedno z tych zwierciadeł, na ekranie będziemy obserwowali kolejne maksima i minima, które pozwalają nam wyznaczyć długość fali światła. Interferometr Michelsona to był jeden z podstawowych przyrządów, za które fizyk polskiego pochodzenia Michelson uzyskał Nagrodę Nobla chyba w 1905 roku bodajże. No, współczesne interferometry są w stanie wyznaczyć przesunięcie zwierciadła odpowiadające długości mniejszej niż promień protonu. Proszę sobie wyobrazić, w badaniach promieniowania kosmicznego są wykorzystywane właśnie takie, w których tak niezmiernie małe przesunięcie jest detektowane. Jesteśmy w internetowym laboratorium fizyki, tym razem przy stanowisku, w którym badamy efekt Dopplera. Jest to efekt polegający na tym, że źródło poruszające się, źródło dźwięku, dźwięk, który odbieramy, zmienia swoją częstotliwość. Badamy ten efekt. To nasze ćwiczenie polega na analizie sygnału wysyłanego przez źródło znajdujące się na ruchomym wózeczku. Sygnał jest odbierany przez nieruchomy detektor i analiza częstotliwości tego dźwięku docierającego do odbiornika umożliwia wyznaczanie zarówno na przykład prędkości pojazdu, jak też ewentualnie może być wyznaczone, znając prędkość wózeczka, można wyznaczyć prędkość dźwięku w powietrzu. Efekt Dopplera chyba wszyscy znamy, wszyscy słyszeli. Jest efekt polegający, jak już mówiłem, na zmianie częstotliwości. Wszyscy to widzimy, kiedy słyszymy przejeżdżającą obok nas karetkę pogotowia czy rozpędzony pociąg. Widzimy tutaj zmodyfikowany układ interferometru Fabry-Perot. Mamy tutaj nadajnik mikrofalowy, mamy odbiornik podłączony do oscyloskopu, płytkę półprzepuszczalną i zwierciadło. W życiu możemy spotkać ten układ przy drogach. Jest to taka duża skrzynka. Jest to nadajnik, odbiornik i soczewka, która wypuszcza wiązkę równoległą.
fala przechodzi, odbija się od zwierciadła, część przechodzi przez płytkę, idzie do odbiornika, część z powrotem się odbija. Modyfikując odległość zwierciadła, modyfikuje fazę fali odbitej od tego zwierciadła i w wyniku interferencji odbiornik widzi albo wzmocnienie, albo wygaszenie. Znając długość fali i szybkość zmian, potrafimy określić prędkość przesuwania się tej metalowej płytki. Ma to zastosowanie w radarach. Stąd w dawnych czasach, kiedy rzeczywiste układy pomiaru prędkości opierały się na tej fali centymetrowej, wszyscy kierowcy kombinowali z pokryciami stealth. Różne rzeczy na masce, które powodowały, że fala odbita od pojazdu nie wracała do odbiornika, by nie był możliwy pomiar prędkości przesuwu się. Ta mokra szmatka doskonale pochłania tą długość fali. Dzięki temu możemy z tego zrobić właśnie takie pokrycie. Widzimy, że sygnał zaczyna się zlewać z szumem, z tłem, co uniemożliwia prawidłowy pomiar, ewentualnie identyfikację pojazdu. Tutaj mamy interferometr Michelsona w wydaniu optycznym. Układ składa się z wiązki z źródła światła laserowego. Wiązka pada na zwierciadło półprzezroczyste, którego zadaniem jest podział wiązki na dwie części. Jedna idzie do zwierciadła 100% odbijającego z powrotem wiązkę. Powracająca wiązka przechodzi przez płytkę światłodzielącą, pada w kierunku ekranu. Druga część wiązki odbija się od drugiego zwierciadła, odbija się od zwierciadła półprzezroczystego i również trafia w kierunku ekranu. W tym miejscu następuje interferencja i w zależności od tego, jaka jest różnica dróg optycznych pomiędzy tymi dwoma wiązkami, na ekranie możemy obserwować albo wzmocnienie prążka, albo osłabienie. Przesuwając zwierciadło, widzimy, że na ekranie zmienia się również właśnie ciemny prążek staje się jasnym i odwrotnie. Jeżeli ta różnica, którą tu widać, jeżeli przejście między jasnym a ciemnym prążkiem, to jest 1/4 długości fali, czyli 100 z groszami nanometrów. To jest urządzenie, za które w troszkę innym wydaniu Michelson w 2007 roku uzyskał nagrodę Nobla. Dzisiaj chcielibyśmy wykonać eksperyment polegający na wyznaczeniu prędkości światła. Każdy z Was może zrobić to we własnym domu, jeżeli tylko dysponuje mikrofalówką. Żeby to zrobić, potrzebujemy wyjąć element ruchomy z mikrofalówki, a zamiast tego wstawimy na przykład jakieś pudełeczko, które może być to naczynie do gotowania, nie za wysokie, tak żeby mniej więcej przykryło nam ten ruchomy element, który nam przeszkadzałby, obracając nasz obiekt, który będziemy grzali. Potrzebny jest do tego wafel, na przykład najlepiej wafel, ale może być czekolada, mogą być rodzynki. Ustawiamy mniej więcej na połowie wysokości. Tak gdzieś na wysokości, gdzie tutaj jest wylot mikrofal. Zamykamy. Ustawiamy czas, powiedzmy 360, moc 360 W. Kto tu jest, chce się włączyć. I czas, powiedzmy, rzędu 1 minuty. Uruchamiamy mikrofalówkę i czekamy. Zobaczymy, co uzyskaliśmy. Otwieramy mikrofalówkę. Wyjmujemy wafel i jak widzimy, powstały miejsca, w których fala elektromagnetyczna ma
węzeł, oraz strzałka. Tu jest węzeł, tu jest strzałka, tu jest największa moc, tu jest najmniejsza. Powstała fala stojąca. Możemy wyznaczyć długość fali mikrofal, którą uzyskujemy z generatora. Jak wiadomo, fala stojąca ma węzły co pół długości fali, wobec tego odległość między dwoma maksimami na przykład to będzie właśnie długość fali. Tu możemy odczytać, to jest 12 z groszami centymetrów. 12 centymetrów. Możemy odczytać, jaka jest częstotliwość tej fali. To jest tutaj napisane na tabliczce znamionowej. I teraz policzmy, jaka jest prędkość światła. Zależność pomiędzy prędkością, długością fali i częstotliwością, to się nazywa V równa się lambda razy I, czyli długość fali razy częstotliwość. W naszym przypadku lambdę zmierzyliśmy, wynosi 12 cm, co równa się 1,2 razy 10 na minus 4 kilometra. Częstotliwość, którą odczytaliśmy z tabliczki znamionowej, wynosi 2,45 razy 10 do 9 Hz. Czyli V jest równe 2,45 razy 10 do 9 sekunda do minus pierwszej. Teraz wyliczamy prędkość. Mamy 2,45 razy 10 do 9 sekunda do minus pierwszej razy 1,2 razy 10 do minus 4 kilometra. To w wyniku policzymy to dokładnie. Daje nam jeszcze raz 1,2 41,2 razy 2, czyli się 2,94. 2,94 razy 10 do 5 km na sekundę, czyli prawie 300 tysięcy, prawda? To jest 294, powiedzmy, nasze obliczenia dały 294 tysiące kilometrów na sekundę. Jak widać, zgodność pomiaru ze znaną prędkością światła jest bardzo dobra. Jest niewielka różnica.